Mam taką własną świecką tradycję, że co roku lampion musi być. Ze słoika albo pojemnika, wszystko jedno. I przygotowuję go tak, aby można do niego było wrzucić na przykład słodycze albo lampki. Chwilę stoi u mnie na meblach, a potem idzie w dobre ręce. Halo babeczki, tylko ja, czy może także któraś z Was ma taki imperatyw wewnętrzny? Po prostu to jest poza dyskusją. Lampion musi być. Muszę albo się uduszę. Na lampiony przerobiłam stary pojemnik z Ikei oraz zwykły słoik. Zaczynam od pokrycia powierzchni efektem szronu. Pędzel gąbkowy i zaczynam tapować. Na początku nie wygląda najlepiej, ale powierzchnię jeszcze na mokro trzeba przelecieć 2-3 razy i wszystko zaczyna wyglądać ok. Ale nie musi być idealnie, bo powierzchnia zostanie jeszcze później pochlapana i przykleję do niej pierniki. Do wycięcia kształtów posłużą mi moje stare ukochane foremki właśnie do robienia pierniczków. Masa super lekka i dowolny wałek, który mi rozwałkuje masę na placuszek. Masa super lekka jest genialna do tej pracy, ponieważ po wyschnięciu w dalszym ciągu pozostaje elastyczna. A ta jej supermoc bardzo nam się przyda, opowiem o tym w następnej części filmu. Na razie pierniczki wycięłam, wysuszyłam około 2 godzin, a teraz pomaluję zwykłą farbą akrylową. Gdy pieczemy pierniczki, to one nie są w idealnie brązowym kolorze. Gdzieś się przypieką, a gdzieś zostaną oprószone mąką, więc próbuję to zrobić w identyczny sposób. Pierniki na brązowo, pokrywka od słoika na biało i to wszystko sobie schnie. Efekt szronu już jest suchy, a górę słoika owinę taśmą malarską. Ponieważ nie chcę, aby góra była pochlapana, na całej reszcie słoika robię wiele kropeczek. To będą takie zawieje i zamiecie śnieżne, które po pierwsze wyglądają fajnie, a po drugie tuszują wszelkie nierówności w rozłożeniu efektu szronu. Do ozdoby pierniczków użyję białej konturówki oraz mikrokulek cukrowych. Tysiące pomysłów, jak pomalować pierniczki, znajdziecie w internecie. Wystarczy wygooglać hasło lukier królewski pierniki. Więc jeżeli sami nie chcecie się głowić, to można wybierać z 1000 pomysłów. Pierniczki ozdobione już samą konturówką wyglądają bardzo fajnie. Jeżeli nie macie mikrokulek, to oczywiście można je odpuścić. Ale gdy robię prawdziwe pierniki, zawsze używam jakichś ciekawych posypek, więc w tym wypadku mikrokulki pasują mi znakomicie. Mikrokulki oczywiście należy przyklejać do jeszcze mokrej konturówki. Nie musimy tego robić od razu, możemy najpierw ozdobić kilka pierniczków, a wszystkie potem pomoczyć w mikrokulkach. Trochę czasu jest, 15-20 minut, zanim pomoczymy śnieżynkę i dalej mikrokulki będą się trzymały. Tak przygotowane pierniczki trzeba odłożyć na mniej więcej 2 godziny. Ponieważ konturówka musi być bardzo dokładnie doschnięta, aby móc porządnie przylepić pierniczek do naszego słoika. Oblepiłam już wszystkie pierniczki i zużyłam mniej więcej 20% mikrokulek. Masa super lekka i foremka silikonowa o nazwie sznury. Absolutnie mój ulubiony i ekstra uniwersalny wzór. W tej pracy wykorzystam 2 grubości sznura. Najcieńsza posłuży mi jako zawieszki do bombeczek, a za minutę wykorzystam najgrubszy sznur do obklejenia pokrywki. A właśnie teraz przyda się supermoc masy super lekkiej. Jak wspominałam, nawet po wyschnięciu ta masa jest elastyczna. Żeby pierniczki idealnie przylegały do słoików, należy je lekko wygiąć, a dopiero potem przykleić. Bez tego delikatnego wygięcia pierniczki będą brzydko odstawały i cała praca nie będzie wyglądała najlepiej. Alternatywnie masy, które schną i są sztywne, tak jak np. masa solna, możecie przyklejać do słoika i jeszcze na mokro. Ale w takiej sytuacji trzeba się będzie męczyć, żeby je estetycznie pomalować na brązowo. A masa super lekka jest niesamowicie wydajna. Myślę, że z jednego opakowania jesteście w stanie spokojnie zrobić 5 takich dużych lampionów. Zwykły, tradycyjny słoik ozdabiam dokładnie w ten sam sposób. Podczas ozdabiania lampionów nie zwróciłam uwagi, że kolory szkła w słoiku i w pojemniku różnią się. W słoiku szkło ma lekko żółty odcień, niby nic takiego, po prostu ciekawostka. Dół słoika już jest gotowy, teraz jeszcze ozdobię pokrywkę. Z najgrubszego sznura zrobię obwódkę. Na filmie to wszystko trwa kilka sekund, ale najpierw sznur zrobiłam, potem wysuszyłam 2 godziny, a dopiero potem nakleiłam na pokrywkę. I tego sznura już nie lakieruję.
Jeżeli chcecie, to oczywiście można polakierować, ale ja pomyślałam, że ten lampion nie ma starczyć do końca życia i jeszcze 5 dni dłużej. Aby ładnie zatuszować połączenie glinki z pokrywką, użyję mikrokulek. Jako kleju użyłam pasty żelowej, ale równie dobrze sprawdzi się np. lakier 3D albo lód krystaliczny. I taki drobiazg, na który zwrócę Waszą uwagę. Dbajcie, aby Wasze pierniczki od środka były białe. Jeżeli pobrudzicie je brązową farbą, nie będzie to wyglądało estetycznie. Ale jeżeli pobrudzicie, to też się tym nie należy przejmować, po prostu trzeba lewą stronę pierniczka zamalować na biało. To są pomponiki, także do dostania w naszym sklepie. Przyklejam je na końcu sznurka, bo uważam, że to wygląda bardzo słodko. Jeżeli macie i lubicie, to można dokleić coś zielonego, to zawsze świetnie wygląda. I powoli zbliżamy się do końca. Starałam się, aby ten lampion był zrobiony jak najmniejszym nakładem środków. Nie miał być ani skomplikowany, ani drogi w wykonaniu. Ale zrobiony z nadzieją, że ten pomysł mimo wszystko będzie się Wam podobał. Jak zwykle króciutką listę produktów, które użyłam do zrobienia lampionów, znajdziecie pod tym wideo, czyli w opisie filmu. I to już koniec filmu, ale ja Wam tymi lampionikami jeszcze przez chwilę pokręcę. Zobaczcie, jak się prezentują w świetle i wtedy, kiedy światło zgaszę. A jeżeli komuś ten pomysł tak się spodoba, że będzie chciał zrobić podobne, to super. Koniecznie pochwalcie się na naszej facebookowej grupie, jak Wam wyszło. Grupa nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Zapraszam Was do niej serdecznie, link zostawię pod filmem. I to już naprawdę koniec. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.